Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Alfy Romeo Stelvio Quadrifoglio. Ach, już sama nazwa powoduje u mnie gęsią skórkę. Włoski to jednak piękny język. Chociaż pewnie każdy, kto zna ten język, skarci mnie, że źle wymawiam Quadrifoglio. I od razu mówię, że testowana Stelvio Quadrifoglio, mimo iż jest to rocznik 2023, to jest to jeszcze odmiana przed ostatnim faceliftingiem. Faceliftingiem, który zmienił tak naprawdę dwie rzeczy. Czyli dodał nowy wzór oraz technologię lamp przednich oraz nie mamy już klasycznych zegarów, tylko cyfrowe. Cała reszta jest niemal taka sama. Taka sama, czyli Stelvio wciąż wygląda świetnie. Włosi potrafią narysować piękne auto i Stelvio wpisuje się w ten trend. Jest piękne, jest agresywne, jest po prostu Alfą Romeo. I testowane Stelvio, tak jak mówiłem, to odmiana Quadrifoglio, co oznacza po włosku czterolistna koniczynka. A czterolistna koniczyna to symbol, który od 1924 roku pojawia się na supersportowych wersjach Alfy Romeo. W przypadku Stelvio, poza oczywiście większą mocą, przekłada się to też na zmieniony wygląd, czyli prawdziwy wylot na masce, inne zderzaki, 4 końcówki wydechów czy większe koła i hamulce. Jak widać, nie każdy sobie radzi z tak dużym kołem i ktoś już strasznie potraktował te ranty. Ała! I te felgi to opcja za 4000 zł, bo w podstawie są o 1 cal mniejsze. Ale oba wzory są śliczne i jak widzicie, za nimi kryją się opcjonalne ceramiczne tarcze hamulcowe i jest to opcja za 38 000 złotych. Opcją jest też ten cudowny zielony lakier o nazwie Montreal Green, który wymaga dopłaty 10 600 zł. Jest to lakier dedykowany tylko dla odmiany Quadrifoglio. Zwykłe wersje Stelvio tego lakieru nie mogą mieć. No przyznacie, że Alfa w takiej konfiguracji wygląda świetnie. W związku z nieco innymi zderzakami i innym rozstawem kół, auto ma nieco większe wymiary. Szerokość to teraz 1955 mm, wysokość 1691, a długość to 4702 mm, czyli Quadrifoglio jest szersze od zwykłej Stelvio o 4 cm i dłuższe o 1,5 cm. Bagażnik za to jest bez zmian i ma on pojemność 525 litrów. Jest on całkiem ustawny, a pod podłogą jest jeszcze miejsce na zestaw naprawczy, klucze czy jakieś inne mniejsze przedmioty. W kufrze są też 2 haczyki na zakupy, brak gniazda pod zapalniczkę, ale jest za to gniazdo 230, czy jest też mała przegródka po prawej stronie. Z tego poziomu można też położyć tylną kanapę, tylko jak widzicie trzeba jej lekko pomóc. Wskakujemy więc na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i mieszczę się z tyłu, chociaż na głowę mam dość mało wolnej przestrzeni. Ale to pewnie wina opcjonalnego szklanego dachu, bez niego byłoby pewnie nieco więcej miejsca na łysinę. Z tyłu mamy też podłokietnik z miejscami na napoje i niestety bez przejścia do bagażnika. Są też oddzielne nawiewy, 2 różne USB, mały schowek czy całkiem ładne materiały. Szkoda tylko, że te materiały skrzypią. Wskakujemy więc naprzód. I tutaj można mieć 2 rodzaje foteli. Albo tak jak testowane, albo można mieć opcjonalne kubły Sparco za 17 000 złotych. Niestety nie polecam kubów, bo są naprawdę twarde, wolałbym te seryjne. A te seryjne są wygodne, mają odpowiednią regulację i naprawdę dobre trzymanie boczne. Dobra, a nawet świetna, to jest deska rozdzielcza. Świetna, bo nie ma tu wystającego ekranu czy zbędnych świecidełek. Tutaj mamy klasyczną deskę z nowoczesnymi wstawkami. I tak jak mówiłem, w najnowszej odsłonie Stelvio nie będzie już takich zegarów analogowych, tylko będą w pełni cyfrowe. I w sumie te cyfrowe też są ładne, no ale ja mam jeszcze klasyczne, które są moim zdaniem jeszcze lepsze. 2 ładne, czytelne tuby i na środku komputer pokładowy. No nic więcej do szczęścia nie potrzebuję. Piękne. Piękne jest też wkomponowanie ekranu do multimediów, chociaż dane na nim wyświetlane mogły być nieco lepszej jakości, jak i sam system powinien działać nieco szybciej, bo ma przycięcia. Miło za to, że możemy go obsługiwać palcem, ale i również pokrętłem na środku. No i świetnie, że klimatyzacja oraz audio mają oddzielne fizyczne przyciski. Oddzielny przycisk, i to świetnie wyeksponowany, na kierownicy ma też starter. Sama kierownica też jest bardzo miło wykończona alcantarą. Podoba mi się. Podobają mi się też te wielkie metalowe łopatki, które nie ruszają się z kierownicą. Podczas szybkiej jazdy sprawdzają się idealnie, ale znam też osoby, którym początkowo przeszkadzają w operowaniu wycieraczkami czy kierunkowskazami. Ale to kwestia przyzwyczajenia. Sprawdźmy zatem spasowanie.
Jest nieźle, chociaż jest jedna rzecz, która mnie zdziwiła. Niestety, podczas jazdy często kolanem dotykałem tunelu środkowego i ten skrzypiał. Miło za to, że nie ma piano black, tylko jest prawdziwy karbon. Jedyny minus to pokrętło od multimediów, które górę ma z piano black i jak widzicie jest całe porysowane. W ogóle wnętrze wydaje się bardzo mocno zmęczone, a przecież przebieg tego auta to niecałe 25 000 kilometrów. Z drugiej strony, w aucie prasowym to spokojnie można pomnożyć razy 3, no ale wciąż miałem nieodparte wrażenie, że coś jest nie tak. Pora więc na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską prawdziwe cudo, czyli podwójnie doładowany 24-zaworowy silnik V6 o pojemności 2,9 litra. Generuje on 510 koni oraz 600 Nm. I co ciekawe, po najnowszym lifcie koni będzie o 10 więcej. Moc przenoszona jest za pomocą automatycznej skrzyni biegów ZF o 8 przełożeniach na wszystkie koła. Napęd dołącza przednią oś, co czuć na przykład przy ruszaniu, bo przez chwilę gubimy trakcję na tylnej osi. Nieźle. Niezłe są też osiągi, bowiem katalogowo Alfa powinna robić setkę w 3,8 sekundy. Pora to sprawdzić. Niestety, mój najlepszy wynik to 4,5 sekundy. Co więcej, czas od 100 do 200 km na godzinę powinien być na poziomie 10-10,5 sekundy, a ten egzemplarz robił 12 sekund. Nie wiem, czy to wina tego egzemplarza, czy może wszystkie Stelvio już teraz tak mają, no ale są to znacząco gorsze osiągi. Gorsze, bowiem testowałem Stelvio Quadrifoglio w 2019 roku i tam auto robiło katalogowe 3,8 sekundy do setki i 10,4 sekundy 100-200. No coś jest nie tak. Podobnie jak coś jest nie tak z dźwiękiem. To znaczy, auto wciąż świetnie gada, ale ponownie, ta wersja z 2019 roku gadała znacznie lepiej. Być może to kwestia dodatkowych filtrów cząstek stałych, które pewnie ten silnik już ma. Ale kurczę, ten testowany egzemplarz miał opcjonalny wydech Akrapowicza za 20 000 złotych. Myślałem, że auto będzie jeszcze lepiej się darło. No ale i tak jest naprawdę dobrze, chociaż moim zdaniem wydech nie jest warty dopłaty 20 000 złotych. Posłuchajcie sami. Bardzo ładnie,
Nie ma już niestety takich soczystych strzałów przy zmianie biegów, ale i tak brzmi ładnie. W 2019 roku powiedziałem, że jest to najlepiej brzmiący SUV tej klasy, ale po tym teście zmieniam zdanie. Jaguar F-Pace SVR brzmi znacznie lepiej. To, co się nie zmieniło, to reakcja na gaz, bowiem Stelvio super szybko reaguje na wciśnięcie gazu i bardzo szybko redukuje. Pięknie, co? Skrzynia, pomimo iż to nie jest konstrukcja dwusprzęgłowa, to bardzo szybko reaguje i zmienia biegi. Brawo! Autem też naprawdę świetnie się jeździ, mamy szperę na tyle, ceramiczne hamulce i precyzyjny układ kierowniczy. Do tego zawieszenie jest sztywne albo super sztywne, jak je usztywnimy. W trybie race na łopatkach naprawdę można się poczuć niemal jak w zwykłym sportowym aucie, a nie w SUV-ie. Brawo! To pora na spalanie, które jest zwyczajne. Zwyczajne jak na 510 koni i 1830 kg wagi. Swoją drogą, Stelvio wcale nie waży bardzo dużo. Spalanie w mieście jest od 13 litrów w górę, gdzie 13 naprawdę była jazda o kropelce i walka o zasięg. Taka zwykła jazda to minimum 16-17 litrów, a jak się wściekamy, to będzie grubo powyżej 20. W trasie natomiast przy 120 mamy około 10-10,5 litrów, a przy 140 12-13 litrów. Bak paliwa ma 64 litry. Pora więc na cennik. I ceny, jakie będę pokazywał, to są już odmiany poliftowej, z nowymi światłami i nowymi zegarami. Tak więc podstawowe Stelvio Quadrifoglio kosztuje minimum 526 tysięcy złotych, a doposażone jak moje to już wydatek 615 tysięcy złotych. Czyli jest już naprawdę drogo, bo w tej cenie da się kupić na przykład 510-konne BMW X3M Competition i to też już coś tam wyposażone. Zwłaszcza, że BMW X3M Competition startuje od 505 tysięcy złotych. Ba, Porsche Macan GTS startuje od 457 tysięcy złotych. Fakt, jest dużo słabsze, bo ma tylko 440 koni i robi setkę w 4,5 sekundy, ale to Porsche. I wciąż zostaje nam 150 tysięcy złotych na dodatki. Pierwszy raz, kiedy testuję Alfa Romeo, i to w wersji Quadrifoglio, czuję niedosyt. Żeby nie powiedzieć rozczarowanie. Skrzypnięcia, spadek osiągów, zwyczajne brzmienie opcjonalnego wydechu Akrapowicz to są rzeczy, których nie spodziewałem się i których w Alfie Romeo nie powinno być. Cena też powinna być moim zdaniem niższa. Wciąż uważam, że Stelvio Quadrifoglio to świetne auto, ale jakbym dostał do jazdy próbnej ten egzemplarz, to zdecydowanie nie wziąłbym tego auta pod uwagę. Pozostaje mi tylko czekać na wersję poliftową. Cześć!